Cześć, zapraszamy Was na ostatni odcinek w tym roku. Rok 2023 kończymy przy chomicy. Jak widzicie, mam ostatnią bombkę do zawieszenia. Jak widzieliście, była to bombka z koloru. Jedziemy na jarmark świąteczny do Kolonii. I wsiadamy w nasz świąteczny pociąg. Z Brukseli do Kolonii można dojechać bez problemu niemieckim pociągiem ICE, który kończy bieg we Frankfurcie nad Menem. Kursuje on równo co 2 godziny. Ze stacji Bruksela Południe, skąd właśnie my wyruszyliśmy, do Kolonii dojedziecie w godzinę i 50 minut. Maksymalna prędkość, jaką osiągają pociągi ICE, to nawet 300 km na godzinę. Ten nasz kilka razy przekroczył 200. O bilet najlepiej postarajcie się z wyprzedzeniem. Najlepsza opcja to zakup online. Biletu nie musicie drukować. Wystarczy, że będziecie go mieć w telefonie. To wsiadamy do pociągu. Przybyliśmy świątecznym. W naszym wagonie akurat szyby nie były zbyt czyste, ale to zrozumiałe o tej porze roku. Kiedy już zajmiecie swe miejsca, zeskanujcie kod kreskowy. Znajdziecie go na oparciu siedzenia przed Wami. Pozwoli to na połączenie Wi-Fi z internetem. Ponadto, jeśli będziecie głodni, możecie skorzystać z oferty restauracyjnej pociągu. Uwaga! Weganie i wegetarianie także znajdą tutaj coś dla siebie. Oferta internetowa ICE jest znacznie większa. Możecie pograć sobie w jakąś grę online, poczytać wiadomości i ciekawostki. Możecie obejrzeć jakiś film, znaleźć informację o nim. Gniazdka do ładowarek znajdziecie u dołu Waszych foteli. A jak ktoś ma ochotę śledzić trasę pociągu, to jest tutaj także mapka. Nasz pociąg zatrzymuje się w Lierz oraz Aquisgranie. Tak się składa, że oba te miasta już odwiedziliśmy oraz sfilmowaliśmy. Nasze filmy także możecie sobie obejrzeć w pociągu. Wystarczy wejść na kanał na serwisie YouTube. Film numer 28 to Lierz. Film numer 20 to Aquisgrán. To całkiem fajny pomysł na spędzenie czasu w pociągu. Czas wysiadać. Nasz pociąg jedzie dalej. A my szukamy wyjścia do miasta. Kiedy już wyjdziecie z dworca, nie zapomnijcie zostawić pieniążka przy fladze swojego kraju. Polski! Powinniśmy zostawić też monetę przy fladze Belgii. Dotarliśmy do Kolonii. Zaczynamy od słynnej katedry. Katedra Świętego Piotra i Marii, zwana potocznie Katedrą Kolońską, to druga co do wysokości gotycka budowla sakralna na świecie i trzecia na świecie pod względem wielkości.
Jej budowę rozpoczęto w połowie XIII wieku, a od 1996 roku wpisano ją na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2005 roku katedra stanowiła jeden z głównych punktów programu Światowych Dni Młodzieży pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI. Znajdziecie tutaj cenne grobowce czy posągi. Najcenniejszym obiektem katedry jest jednak relikwia Trzech Króli. Pokażemy Wam ją, kiedy będą dobiegać końca brzmienia tutejszych organów. Dźwięków, których nikomu z odwiedzających nie wolno przegapić. Kiedy będziecie w katedrze, zajmijcie miejsca w ławkach i poczekajcie. Moc organów robi niesamowite wrażenie. Dobra, katedra odhaczona. Czas na kolońskie jarmarki. Jak się okazuje, czas Adwentu stanowi dla Niemców bardzo ważny okres w roku. Katolicy stanowią ponad 20 milionów wiernych, czyli 1/4 społeczeństwa. Mimo odpływu wiernych z kościoła, zwłaszcza pośród młodego pokolenia, tradycje świąteczne nadal pozostają, co jest bardzo widoczne na ulicach, a także w niemieckich mediach. To teraz sobie coś zjemy. I się napijemy. Grzechem byłoby nieskosztowanie tutejszych placków ziemniaczanych z sosem jabłkowym, czyli Reibenkuchen. Prawie jak nasze placki ziemniaczane. Z sosem jabłkowym. To dobre. I obowiązkowo niemieckiego grzańca, Glühwein. Ładne, prawda? Takie specjalne z Kolonii. Były ciepłe placki ziemniaczane, teraz czas na grzańca w takim ładnym kubeczku, którego zabierzemy do domu.
Takhle ta słuchawa? Rozgrzewa duszę i ciało. A więc w tym temacie jesteśmy rozgrzeszeni. Kolonia może się poszycić ilością jarmarków i ich przepychowi. Średnio jarmarki rocznie odwiedza około 2 milionów ludzi. Jarmark Heinzels, na który teraz przybyliśmy, to świat zimowej bajki. Oferuje tematyczne alejki, a zapach pieczonych kasztanów unosi się niemal wszędzie. Sercem tego miejsca jest lodowisko, przyciągające miłośników jazdy na łyżwach, a także karlingu. Spójrzcie na te dzieła wyrzeźbione w drewnie. Heinzels to także miejsce dla wykwalifikowanych rzemieślników z całej Europy. Niemcy lubują się w tego typu rzemiośle. Ik heb geen idee. Nee. En dan met de race, dan gaan we dan voor Jolly old Saint Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell us Czas nieco odetchnąć od tłumów. what I'm Wybieramy relaks nad brzegiem rzeki Ren. Christmas Eve is coming soon. Spacerując wzdłuż Rheingarten, w promieniach grudniowego słońca docieramy do słynnego mostu kolejowego z dostępnym deptakiem dla pieszych. To jedna z pocztówkowych wizytówek miasta. When the clock is Do tej pory myślałem, że najwięcej kłódek widziałem na moście zakochanych w Paryżu, a tu proszę, Ten most to same kłódki. W Paryżu nawet je likwidowali w obawie, że są zbyt dużym obciążeniem dla mostu. a tutaj możecie nawet trafić na panią sprzedającą takie kłódki. hanging in a row. Mine will be the shortest one. You'll be sure to know. Ten most się cały trzęsie i to niekoniecznie jest spowodowane przejeżdżającymi pociągami. Johnny wants a pair of skates. Sue
Wpadamy na chwilę do hotelu się zagrzać i wracamy tutaj jak się ściemni. Wtedy będzie ekstra. Jak obiecaliśmy, wracamy wieczorem. Zobaczymy miasto Osbrook. I zrobiło się romantycznie. Jak w jakimś filmie. Lubię miasta nocą. Jest tu jakiś fajny klimacik. I tylko śniegu brak. A Monachium zasypało w ten weekend. W końcu to Bawaria. No i mamy grudzień. Wieczorem najpierw wracamy na jarmark przy katedrze. Nocą wygląda przepięknie. Ścisk jest niestety większy niż miało to miejsce za dnia. So, es ist noch wirklich kalt. Deswegen müsst ihr jetzt alle schunkeln. Sway. Oh, balancez-vous. Und jetzt mal die kölschen Stimmen. So Kölle so herrliche Wind. Wir sind uns so was. Wir denken uns das Pobujaliśmy się i my. Nawet naszej kamerze udzielił się nastrój bujania. W katedrze znajduje się wiele dzwonów. Najważniejszy z nich to dzwon Świętego Piotra. Jeden z największych i najcięższych dzwonów na świecie. Pierwszy raz zadzwonił w październiku 1925 roku. Jego poprzednik, dzwon cesarski, podczas I wojny światowej został przetopiony na armatę. Ten, który teraz dzwoni, z pewnością nie jest dzwonem Świętego Piotra, ponieważ ten bije tylko przy specjalnych okazjach i ważnych świętach. Z naszych informacji wynika, że w tym roku organizowanych jest 5 miejsc z jarmarkami. Docieramy więc do następnego. I tutaj za moment też coś zjemy. Najpierw musimy się przecisnąć przez tłum ludzi.
Ciasto na placki można zrobić i tak. Więc jeśli rodzina jest liczna, a ojciec jest budowlańcem i posiada mikser, to placki ziemniaczane można robić codziennie. Znów jemy placki ziemniaczane, bo uwielbiamy. Boże, jakie dobre. Tyle się mówi o odchodzeniu wiernych od kościoła, a tu proszę, jaka piękna więź. Myślę, że to efekt bardziej społecznego podejścia Kościoła do człowieka. Z tego co czytałem, w Niemczech jest spore otwarcie na dialog społeczny, na innowierców czy ateistów. No i docieramy do ostatniego jarmarku. To jarmark aniołów. Tutaj czarujące anioły i mityczne stworzenia rozsiane po całym placu czy bajecznie oświetlone drzewa tworzą niemal niebiańską atmosferę. No i znowu coś jemy. Nugget steak, czyli steak z szyi. Czyjej szyi, to ja nie mam pojęcia, ale no spróbujemy to ugryźć zaraz, nie? To jest dosyć ciągnąca się szyja. W tym anielskim klimacie kończymy nasz wieczorny spacer. Wracamy do hotelu. Column View na swym dachu oferuje platformę z panoramą na miasto. Bilet jest niedrogi, a winda dowiezie nas prawie na samą górę. Później jeszcze krótkie schody i już można podziwiać widok miasta. Tym razem most pooglądamy sobie z góry. Dalej widzicie katedrę, w tle wieża telewizyjna. Główny dworzec kolejowy oraz Musical Dome. Po przeciwnej stronie słynna hala sportowo-koncertowa Lanxess Arena.
To tutaj odbywają się najważniejsze eventy sportowo-kulturalne. Ren. Pamiętacie pewnie jeszcze z lekcji geografii, to ważna rzeka Niemiec i Europy. Stanowi bardzo ważny wodny szlak transportowy kraju. Wypływa z Alp szwajcarskich, później zasila wody Jeziora Bodyńskiego, następnie na północy tworzy granicę pomiędzy Francją a Niemcami, ostatecznie w pobliżu Rotterdamu w Holandii uchodzi do Morza Północnego. Woda kolońska zyskała światową popularność dzięki swej uniwersalności zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. To właśnie w Kolonii woda kolońska jest produkowana od początku XVIII wieku, a jej założycielem był perfumierz z Włoch Johann Maria Farini. Oryginalna woda kolońska stąd, skąd pochodzi. Czuję się zadowolony z zakupu. Żeby nie było, że on sobie coś kupił, to ja też. O, tutaj. Moja woda nazywa się Vibration. Jeżeli chcecie koniecznie coś zjeść w Kolonii i pochwalić się tym znajomym, nie możecie pominąć tego miejsca. Peters Brauhaus to bardzo popularna restauracja. Jeżeli jednak wcześniej nie dokonacie rezerwacji, przygotujcie się na odstanie w kolejce. No, jesteśmy w słynnym Peters Brauhaus. Tutaj sobie coś zjemy, zanim wyjedziemy z Kolonii. Czas na tutejszą goloneczkę. Pachnie niesamowicie, więc zabieramy się do jedzenia. A w oczekiwaniu na zamówienie koniecznie wypicie piwo Peterkalsz. Mieliśmy jeszcze odwiedzić restaurację Lukasa Podolskiego Mangal Doner. Jednak masa tej golonki i 3 piwa sprawiły, że pan Podolski musi sobie na nas jeszcze poczekać. Jeżeli ktoś ma ochotę na wirtualne przeżycia, to polecamy odwiedzić Time Ride. To jednocześnie rozrywka, edukacja i podróże w czasie do dawnych dziejów europejskich miast. Możecie też zajrzeć do Muzeum Czekolady. My uciekamy już na dworzec kolejowy. Ponoć Bawarią zasypało i sporo pociągów ma opóźnienia. Na szczęście nasz ma przyjechać planowo. Za to w drodze się opóźnił z 15 minut. Oj, nie przesadzaj. A w Pizgranie też sypało. Zdążymy się jeszcze przesiąść na nasz świąteczny pociąg. Spotkajmy się szczęśliwie w nowym roku i wbijajcie na nasze social media, pooglądać fotki. Czekamy na Wasze lajki i suby. Wystarczy kliknąć. Do następnego. Łukasz. Janek. Platform 5-T, now arriving, ICE 12 to Brussels via Aachen Hauptbahnhof in platform sections D2. The train is arriving.